Ty masz. Merhaba. Głupawka. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i Nuri. no wiesz? I Nuri, oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj filmik na temat, o którym już trochę wspomnieliśmy przy okazji jednego Q&A, ale mimo tego, że odpowiedzieliśmy tam na to pytanie, to i tak pod każdym filmem znowu to pytanie się pojawia, więc stwierdziliśmy, że nagramy o tym osobny film. No i dzisiaj właśnie odpowiemy Wam na pytanie, w jakim języku na co dzień ze sobą rozmawiamy i różne rzeczy związane z językiem właśnie. No, to zaczynamy. W jakim języku mówimy na co dzień do siebie? Różnie. Różnie. Po polsku, po turecku, po angielsku. Po angielsku mniej. Zazwyczaj albo po polsku, albo po turecku. Dokładnie. To jest tak. Z jednej strony wiadomo, że chciałabym mówić na co dzień jak najwięcej po polsku w domu, bo to jest dla mnie tutaj jedyna okazja, żeby po polsku mówić. No i też chodzi o to, żeby Nuriego polski ćwiczyć cały czas. Z drugiej strony muszę też ja ćwiczyć turecki, więc no najłatwiej jednak jest mi rozmawiać z Nurim po turecku, bo wtedy się nie stresuję, wiem, że jak jakiegoś słowa nie będę znała, czy nie będę do końca wiedziała, jak coś gramatycznie ułożyć, no to on mnie poprawi albo zrozumie, albo inaczej się dogadamy. Wiadomo, no ale angielski chyba ostatnio najmniej. Najmniej. Mi się wydaje. Zdarzają się też sytuacje, że w jednym zdaniu mieszamy różne języki. Tak, wszystko naraz. Tak. Chociaż my tego nie zauważamy, to zauważają osoby trzecie. I jeszcze chciałam przy okazji też odpowiedzieć na takie pytanie, ono też się pojawia. Trochę mnie dziwi zawsze, bo z jednej strony często piszecie do mnie w komentarzach, że ładnie, poprawną polszczyzną się wypowiadam, że jestem urodzoną dziennikarką i tak dalej. Dziękuję za te wszystkie komentarze oczywiście. Ale od czasu do czasu pojawiają się też pytania, skąd mój akcent? Dlaczego mam taki dziwny akcent? I czasem nawet pojawiają się wiadomości w stylu, że ja na pewno też nie jestem Polką, tylko jestem też obcokrajowcem, który tak jak Nuri nauczył się polskiego, bo mam dziwny akcent. Co ty myślisz? Czy ja mam dziwny akcent? Ja nie wiem. Nie, mi się wydaje, że normalnie. No Ale może ja Ciebie znam, tak? Codziennie razem spędzamy czas, może o to chodzi. Ja przyzwyczaiłem się może, ale jak słyszę inne ludzie, jak mówią po turecku, na przykład w internecie czy gdzieś, to mają jeszcze gorzej. Ty masz dużo lepiej, moim zdaniem. Ale wiesz, ty mówisz teraz po turecku, ale ludziom chodzi o to, że jak ja mówię po polsku, to mam dziwny akcent. Że nie wierzą, że ja jestem Polką, bo mam dziwny akcent. O to ludziom chodzi. Po polsku ja tak dużo nie wiem polskiego, żeby zauważyć to. Pewnie robisz błędy na końcu tam. Końcówki mówisz? Bo ja robię. No. Tak, właśnie, wiecie co? Ja tego do końca nie zauważam. Jedyne, co czasami zauważam przy montażu już, to to, że zmiękczam dosyć. No to się bierze z tureckiego. Tam, gdzie powinnam wyraźnie powiedzieć szy, mówię si. Na przykład powiedziałam ostatnio Kasia Bulgur przy filmie z marketu. Powinno być Kasia? Powinno być Kasia. No. Zmiękczam, bo tak jest w tureckim. No i może też jakieś inne tego typu rzeczy gdzieś tam z tureckiego już przeszły do mnie. Ale no to jest chyba naturalne. Ja tutaj na co dzień słyszę tylko turecki lub kurdyjski lub turecki z kurdyjskim akcentem. Polskiego bardzo mało, albo tylko polski, którym mówi Nuri, a wiadomo, że Nuri nie mówi jak Polak, chociaż no mówi pięknie po polsku, no ale wiecie jak to jest, tak. Ma swój akcent. No albo jak rozmawiam z mamą przez telefon, to też nie jest jakoś super dużo tego. No i w telewizji polskiej nie mamy, nie oglądam. Mało mam styczności z językiem polskim i gdzieś tam pewnie ten akcent z tureckiego przechodzi, nie? Tak. No a poza tym to jestem poznańską pyrą, nie? No. To też ma duży wpływ i też na twój język polski.
No, Bo ode mnie się uczysz. tak. Co to było? Zakluczyć, wykluczyć? Zakluczyć. No, to my tylko tak mówimy, zakluczyć drzwi. Wykluczyć? Nie. Nie, zakluczyć. Zakluczyć. Zakluczyć, po prostu. Nikt tak nie mówi, mówi się zamknąć na klucz. Zamknąć na klucz, no. A my mówimy zakluczyć. No i tego typu rzeczy. Mhm. I też w poznańskiej gwarze zdarza się, że źle odmieniamy końcówki właśnie. Typu mówi się poprawnie zjem ten tort, a my mówimy zjem torta. Kupię tort, a ja mówię kupię torta. Na przykład to jest niepoprawnie, ale my tak mówimy. Zjem tego torta? Powinno być? Nie. Nie, ten tort. Ten tort. Chyba. Potem zaraz się okaże, że jednak i tak nie. To jest śmieszne, że Polacy nawet nie wiedzą, No jakie są zasady. Tak, no tak. Dużo takich właśnie robię dziwnych błędów. Albo też zwracają widzowie uwagę na to, że często powtarzamy no. No. Tak. Ale to takie polskie przecież. Wszyscy mówią no. I wszędzie Dobrze. pasuje. Nie będę mówić, tylko tak będę mówić. Przestań. Tak czy owak, chcielibyśmy powiedzieć, że naprawdę staramy się mówić jak najładniej do Was. Ale błędy popełniamy, bo tacy jesteśmy. Oboje dzieci z wioski, bym powiedziała. Więc trochę tak mówimy. Po turecku też mówimy tak trochę śmiesznie czasem, przynajmniej ja. Co ty? Taki nudny jest odcinek dzisiaj? Dzieci ze wsi, nie? Po prostu do kamery ziewa, jeszcze nie zasłoni buzi. Słuchajcie, staramy się, ale też nie chcemy się za bardzo spinać z tym, no bo wtedy nie będziemy naturalni, a większość z Was nas lubi właśnie za to, że jesteśmy naturalni. No to też nie chcemy za bardzo aż przesadzać. To nie telewizja. To nie telewizja, no gadamy jak wieśniaki i tyle, no i tacy jesteśmy. A jeżeli chodzi jeszcze o te języki obce, na początku mówiliśmy cały czas po angielsku do siebie, no bo nie znaliśmy swoich języków nawzajem. Później od tego powoli odchodziliśmy, chociaż no angielski wiadomo, że cały czas znamy, nie zapomnieliśmy, ale wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Zauważyłam ja, że jak rozmawiam z Turkami i znam już turecki teraz dobrze i jakiś Turek próbuje rozmawiać ze mną po angielsku, to nagle nie potrafię po angielsku rozmawiać. Ja też mam to. Z Polakami? Na przykład na lotnisku, no. Coś tam mówią do mnie po angielsku, ale ja wiem, że to są Polacy. Nie mogę mówić dalej, bo jakby nie umiem po angielsku. Nie, nagle mózg się po angielsku zamyka i nie przychodzą do głowy w ogóle angielskie słowa, tak jakbym nagle angielskiego zapomniała. I automatycznie mówię po turecku. Ja po polsku na przykład. No. To jest takie dziwne. A z innymi normalnie po angielsku możemy rozmawiać. To jest takie śmieszne też, nie wiem. Dziwne. Na Mózg przykład się przestawia. kolega mamy w Polsce, on zawsze próbuje do mnie po angielsku mówić, ale ja nie mogę rozmawiać, tak? Bo dziwnie się czuję, ja od razu po polsku zaczynam. No, więc to taka dziwna obserwacja. A też czasami ludzi interesuje, jak myślimy sobie coś w głowie, to w jakim języku myślimy, albo jak nam się śnią jakieś sny, to w jakim języku w tych snach mówimy. Jak to jest u Ciebie? No, to też dziwnie. Nie ma tak tylko jeden język. Różnie. Znowu. Jak coś robię, czy coś mówię, albo nie wiem, coś mam przygotować, coś, no ogólnie, to czasem przychodzimy do głowy po polsku słowa, czasem po angielsku, czasem po turecku. Różnie. No a jak śni Ci się coś? Zdarza Ci się, że śni Ci się sen po polsku? Tak. Tak. Ale to dlatego, że śnią Ci się osoby z Polski i Polska, czy jak śni Ci się na przykład, że z Turkami rozmawiasz, to też po polsku się zdarza? Ludzie z Polski normalnie, Polacy. Wtedy się przestawia znowu automatycznie mózg. No u mnie tak samo. A słuchaj, jak masz teraz na przykład mówić po polsku, to myślisz od razu, układasz sobie w głowie zdanie po polsku, czy myślisz jak to by było po turecku i w głowie sobie tłumaczysz,
Jak to jest? Teraz jak myślę, nie tłumaczę nic. Po prostu idzie. No. Nie myślę na przykład, a po turecku to chcę mówić, a czekam kilka sekund, a po polsku tak będzie. Nie ma tak. Nie ma. Po prostu idzie. Idzie, no. Inna półka w mózgu się otwiera. Tak. Szuflada. A jeszcze też powiedzmy o tym, co nadal nam sprawia problemy. Tobie w języku polskim i mi w języku tureckim. Ty, co powiesz o mnie? Co ja cały czas mówię źle po turecku? Ale słowa mam mówić? Nie, ogólnie tak jakaś zasada? Coś robię nie Końcówki czasem, ale bardzo rzadko. Na przykład ostatnio robiłaś napisy, kilka ostatnich filmów z YouTube'a. Ty robiłaś. Ja tylko poprawiłem. Bardzo mało poprawiłem. Że dobrze robisz. Tylko czasem tak niektóre rzeczy, ale to jest normalne, bo nie wiem, jedno literko tylko się zmienia i to robi wielka różnica. To rozumiem, że nie możesz od razu. Czas potrzebny. Tak. No u Ciebie to samo, no końcówki, przypadki gdzieś tam, ale to jest w języku polskim bardzo trudne, więc no to mówię, ja robię błędy nawet z tym, więc to... I my nie uczyliśmy się tak języki z kursów czy ze szkół, Szkół. No ze szkół. Tak po prostu. No rozmawialiśmy i tyle. No o tym filmy mamy. Często nowi widzowie, którzy się pojawiają na kanale i słyszą, że Nuri mówi po polsku, pytają się pod filmami, a gdzie się nauczył i tak dalej. My mamy filmy na ten temat, jest playlista, ona będzie gdzieś tutaj dodana, to sobie tam zobaczcie, tam bardzo obszernie o tym mówimy. Ale ja cały czas nie uwierzę, że mogę mówić po polsku, bo na początku naprawdę było straszne. Teraz dziwnie jest, że mówię. No powiem Ci, ja nie znam zbyt wielu obcokrajowców, którzy tak po polsku mówią. Mimo, że na przykład mieszkają w Polsce. Ty w Polsce nie mieszkasz, byłeś w Polsce tylko trochę. Ostatnio znowu oglądałem filmiki, bo oglądam tak ogólnie na YouTubie. Jakiś Turek w Polsce mieszka już tyle lat, tam nie wiem ile. Na przykład mówi, pokaż ulicę. Pokaż ulicę. Przepraszam, mówił do nas pan w ambasadzie w Warszawie. W ambasadzie pracuje, przepraszam. Ja tak nie mówię. Tak, jest ciężko się nauczyć polskiego na pewno. Tobie było trudniej niż mi z tureckim. No bo macie za dużo takie litery. Słowy tureckim nie używamy tak często, na przykład takie. No. To brzmi wtedy ciężko dla Turków, ciężko przeczytać, ciężko mówić, ciężko nauczyć wszystko. Dokładnie. Ale z wymową nie masz akurat problemów, ty? Chyba nie. Nie. No i jeszcze czytanie też, moim zdaniem. Próbowałem czytać książki. To mi idzie tak spoko. Rozumiem większość rzeczy. Oczywiście są słowa, co widzę pierwszy raz, ale rozumiem, o co chodzi. Tak. Właśnie, ja zaczęłam teraz ostatnio, to co Nuri powiedział, ćwiczyć też język pisany i staram się robić napisy po turecku już teraz sama. Nuri je potem poprawia tylko, więc wszystkie napisy, jakie w filmach są, to teraz ja robię. Zobaczymy, ale to jest super ćwiczenie dla mnie. Tak. No. Może Ty teraz powinieneś polskie, ale nie, bo polskie to trzeba słuchać i klepać ze słuchu, byś musiał pisać, co nie wiem, jak to poszło. To jest ciężko. To jest ciężko, no. Ojej, no tak i... Nie wiem, no chyba tyle. Dzisiaj taki krótki chyba odcinek będzie, chociaż nie wiem ile już paplemy, chyba nie ma takiego słowa znowu. Boże, wymyślam te słowa polskie. No, opowiadaliśmy, jakim języku mówimy. No, i tyle. W różnych. Różnych. 3 języka. Tak. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jakie Wy znacie języki obce. Czy było Wam ciężko się ich nauczyć? Co Wam sprawiało największą trudność? I jeżeli jesteście w takich związkach międzynarodowych, to też dajcie znać, w jakich językach się porozumiewacie na co dzień. No. I to tyle na dzisiaj chyba. Tak. Subskrybujcie kanał, bo to jest za darmo. Słuchajcie,
naprawdę niektórzy się boją, że jak naklikną ten guzik subskrybuj, to że ich przeniesie do jakiejś płatności za to, albo że trzeba jakieś wnioski wypełniać i nie wiadomo co. Nie, klikacie i już. Wtedy będą Wam przychodzić wszystkie powiadomienia po prostu, jak my będziemy filmy wrzucać. Róbcie to, udostępniajcie film, lajkujcie, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Kirys. No, klikaj.